Cześć! W tym filmie pokażę, jak działa wirtualna mapa LiDAR w naszym systemie. Po wejściu na odpowiednią stronę logujemy się do systemu. Po zalogowaniu naszym oczom ukaże się mapa. Możemy zauważyć na niej zaznaczone czarno-białymi ikonkami nadajniki oraz czerwono-białymi pracowników. Przy pomocy trzech pasków w górnym rogu ekranu otwieramy menu. Po kliknięciu na pierwszy kafelek chmury punktów zobaczymy listę obszarów przypisanych do naszego serwera. Klikając przycisk edycji możemy zmienić nazwę i pozycję. Możemy również powiązać obszar z innymi oraz zmienić ustawienia materiału. Kolejny kafelek odpowiada za nasze nadajniki. Na samym kafelku możemy wyłączyć ich widoczność, a klikając na niego otworzy się lista nadajników. Klikając w edycję jesteśmy w stanie zmienić ich nazwę, a także numer major i minor, jak i również obszar, do którego ma być przypisany. Możemy edytować położenie nadajnika na mapie klikając w jego ikonę i przechodząc w edycję. Następnie ustalamy jego pozycję poprzez kliknięcie w wybrane miejsce na mapie lub wpisując koordy. Następnie zapisujemy. Następny przycisk w menu pozwala nam ukryć pracowników, a także po kliknięciu wyświetli listę pracowników na zakładzie, którą można przefiltrować przy pomocy filtra firm. Następny kafelek daje nam możliwość zmiany widoku i możliwości kontroli naszej mapy. Pierwsza opcja pozwala nam na zwiększenie jakości mapy. W następnej kategorii możemy zmienić sposób, w jaki kontrolujemy mapę. Pierwszy jest tryb orbity, na którym przybliżamy i oddalamy kamerę za pomocą scrolla na myszce. Prawym przyciskiem myszy wybieramy perspektywę, a lewym obracamy kamerę. Następnym jest tryb ziemi, który pozwala nam na przemieszczanie się po mapie, przesuwając ją lewym przyciskiem myszy, a prawym obracając. Kolejnym trybem jest latanie. Pozwala na poruszanie się po mapie przy pomocy klawiszy WSAD i obracanie lewym przyciskiem myszy. Tryb helikoptera jest bardzo podobny do poprzedniego, lecz prawym przyciskiem myszy wybieramy wysokość, która nie zmieni się podczas przemieszczania się przy pomocy klawiszy na klawiaturze. Następną kategorią jest widok kamer, w której wybieramy opcję, która ustawi automatycznie kamerę z wybranej strony w domyślnej odległości. Przycisk dopasuj ustawia domyślną odległość w obecnej perspektywie. Następny przycisk pokazuje kompas w prawym górnym rogu mapki. Ostatnia opcja zapisuje obecne ustawienia kamery jako domyślne. Tutaj widzimy kompas. Kolejny przycisk pozwala nam zebrać różne pomiary na naszej mapie, takie jak dystans, wysokość kąt lub okrąg. Tym przyciskiem możemy wyczyścić naszą mapę z utworzonych linii pomiaru. Kolejny kafelek w przełączeniu pokazuje miejsca na mapie, w których przeprowadzane są prace.
Jeśli klikniemy na pasek progresu takiej pracy, możemy zobaczyć wszystkie informacje jej dotyczące. Klikając w ten kafelek, możemy zobaczyć listę wszystkich prowadzonych prac. Następny przycisk może pokazać na mapie zgłoszenia, które zostały przesłane w systemie. Najeżdżając na takie zgłoszenie, możemy zobaczyć opis i dołączone zdjęcia. Klikając na zgłoszenie, kamera od razu przenosi się w miejsce zgłoszenia. Po kliknięciu w kafelek zgłoszeń pokaże się lista, którą możemy filtrować po statusie i kategorii zgłoszenia. Ostatni kafelek pozwala nam pokazać na mapie kamery CCTV w które możemy kliknąć, aby zobaczyć podgląd. Po kliknięciu w kafelek możemy przejść do podglądu z wybranej kamery.